Wigo Service TV, dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i miło i sympatycznie, ale temat dzisiaj jest nieciekawy. Dzisiaj opowiem Państwu o takim podatku, który musimy płacić raz do roku, no bo ja to nazywam podatkiem, a ten podatek to podatek kominowy, podatek od komina. Płacicie? Ja płacę. No, chyba trzeci rok już z rzędu, ale niektórzy płacą jeszcze dłużej. Nie ma takiego podatku? Jest. To coś, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, można spokojnie nazwać podatkiem kominowym. Nawet mam protokół, potwierdzenie, że taki podatek zapłaciłem. I jeśli masz piec w domu gazowy, jeśli masz piec na paliwo stałe, jeśli masz kominek, też taki podatek musisz zapłacić. Nieprawda? Prawda. Już mówię, o co chodzi, ale najpierw dzisiejsze nieprzyjemne zdarzenie, które miało miejsce i już muszę powiedzieć króciutko, naprawdę króciutko, wytrzymajcie jeszcze trochę, muszę powiedzieć, co się zdarzyło. Pojechałem z moim kumplem, raz po raz kumpel jeździ ze mną do roboty, raz ja wołam kumpla, kumpel woła mnie, wiecie jak to jest między kumplami. Miałem jechać z kumplem, mieliśmy coś dzisiaj zrobić, pojechaliśmy na robotę wcześnie rano, po czym dzwoni mama mojego kolegi, przesympatyczna, pozdrawiam panią, przesympatyczna, bo może będzie oglądać, przesympatyczna osoba, 80-letnia pani, bardzo miła, sympatyczna, uczciwa i tak dalej i mówi do mojego kolegi, słuchaj, przyszła jakaś pani, przyszedł jakiś pan i żądają ode mnie jakiegoś dokumentu, że nasze kominy są sprawne. A kumpel mówi, no to pewnie chodzi o przegląd, okresowy przegląd kominowy, który musi każdy z was zrobić raz do roku, obowiązkowo. I też robiąc ten przegląd, warto zrobić przegląd instalacji gazowej, też obowiązkowo. Na co dostaniecie takie protokoły, tak jak ja. I słuchajcie, przyszła jakaś pani, przyszedł pan i do tej mamy mojego kumpla mówią, że ona ma w tej chwili im pokazać taki dokument, bo jeśli nie, to jest kara 500 zł. Ta kobieta wystraszona dzwoni do mojego kumpla, kumpel mówi, mamo, nie przejmuj się, mamy ten dokument, powiedz tym państwu, że ja po świętach przyjadę, niech tylko powiedzą, gdzie mam przyjechać, przyjadę z tym protokołem i pokażę, że mamy coś takiego. A ta pani nie, że ona chce zobaczyć w tej chwili. No kurde, ludzie, no przecież ja nie rozumiem, naprawdę, jak można w taki sposób denerwować tą 80-letnią kobietę. I ten mój kumpel mówi do tej swojej mamy, mamo, daj telefon tej pani i niech ta pani, ja tylko tej pani coś powiem. A ta kobieta z tej kontroli, nie wiem skąd ona była, z jakiegoś urzędu, czy to, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie ta pani mówi, że ona nie weźmie tego telefonu do ręki, bo ona się boi COVID-a, a na telefonie przenoszą się zarazki. Ludzie, po prostu jakiś, nie wiem co to jest, jakiś film to jest, jakaś bajka, nie wiem. Tragiczna opowieść. Więc mój kumpel mówi do tej swojej mamy, mamo, zapytaj się, gdzie ja mogę w takim razie zadzwonić i mailowo prześlę ten dokument, jak wrócę z pracy. Też nie. No przecież ludzie, to jest jakaś katastrofa. Ja mam taki dokument. Ja raz w roku robię przegląd mojego komina, robię przegląd instalacji gazowej i mam coś takiego. Coś takiego kosztuje mnie 400 zł. I ja to nazywam podatkiem kominowym. Jest to obowiązkowe, bo inaczej jest kara, jeżeli takiego czegoś nie macie. Czy to jest słuszne, czy nie? Nie wiem. Może i tak. Przecież chodzi w końcu o gaz, chodzi o szczelność i sprawność kominów wentylacyjnych i spalinowych, czy tam dymnych. Ja to wszystko rozumiem. Ale mogliby ci urzędnicy troszeczkę być jacyś tacy delikatni. No kurczę, czy miała takiego pecha ta kobiecina, że trafiła właśnie na takie osoby? No i mój kumpel powiedział wprost, mamo, odwróć się, napięcie, wejdź do domu, bo ona rozmawiała z nimi na ulicy i w ogóle z nimi nie rozmawiaj. I ja poczekamy na dalszą reakcję. Zaczaśnij drzwi, wypuść psa i niech idą w pi... Tak powiedział. Nie dokończę, bo nie chcę klnąć. I miał rację. Słuchajcie, komin ważna rzecz. Szczelność instalacji ważna rzecz. Ja to robię co roku. Sam wchodzę na dach i sam czyszczę komin. Sam wykonuję tą usługę i ja zaraz wam pokażę, jak ja to robię. Powiem tam o paru istotnych rzeczach. Bardzo ważny dokument. Dziwię się, że ci państwo przyszli, bo przecież jeżeli jest przegląd instalacji kominowej, to jest to wpisane pod szyldem, pod skrótem CEEB. To jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Tak to się nazywa. I można śmiało sprawdzić, czy ten budynek ma taki dokument wystawiony, czy nie. Ale nie, lepiej przed świętami gnębić starszą osobę.
No dobrze, bo ja tak macham tym dokumentem, nie wiem czy widać, specjalnie go tak dokładnie nie pokazuję Państwu, ale naprawdę uwierzcie mi mam, bo są tu dane kominiarza i nie wiem czy kominiarz życzy sobie, żeby ujawniać jego dane. Tego nie wiem, nie konsultowałem z nim tego, więc uwierzcie mi, mam taki protokół, robię to, między innymi dlatego, że prowadzę kanał na YouTube, jak wiecie, Vigo Service TV, zajmuję się tam brykietem, brykieciarkami, różnymi innymi rzeczami. I zawsze wolałem być przygotowanym na jakąś tam niby przypadkową kontrolę. W związku z tym dokument mam i staram się go mieć co roku, no bo też jest ważny, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli macie ubezpieczoną nieruchomość, a nie macie tego dokumentu, a będzie u Was jakiś pożar, wyciek gazu, jakaś tragedia, odpukać, żeby nic takiego się nie wydarzyło, no to brak takiego dokumentu może strasznie skomplikować wasze późniejsze odszkodowanie. No dobrze, słuchajcie, ja wchodzę regularnie raz do roku, nawet 2 razy, nie raz, ale przeważnie raz do roku, wrzesień, październik, wchodzę na mój dach i czyszczę komin, robię to sam, a kominiarza wołam tylko po to, żeby przyszedł i sprawdził, czy kominy są szczelne, czy są sprawne i tak dalej. I dlatego jest mi potrzebny kominiarz, bo sam takiego protokołu nie jestem w stanie sobie wystawić. Drodzy Państwo, pokażę Wam, na co trzeba zwrócić uwagę, bo ja, jeżeli chodzi o kominek, to komin mam zakończony tak zwanym strażakiem, który obraca się na wietrze. Pewnie widzieliście na moich filmach, że taki strażak reaguje na wiatr. I tam ten strażak jest albo na takiej tulejce, albo jest na takim trzpieniu łożyskowanym. I to jest bardzo ważne miejsce, bo jeżeli nie czyścicie kominu, no to oczywiście po jakimś czasie narasta tam zanieczyszczenie, ale też zaciera się ten strażak. I pokażę Wam dzisiaj, jak ja to robię, ale pamiętajcie, najlepiej gdyby to zrobiła osoba, która ma doświadczenie, uprawnienia i która się na tym zna. To jest najważniejsze. Ja pokażę Wam, jak ja to robię. I pamiętajcie, musicie mieć te dokumenty, to jest bardzo ważne. Szkoda płacić mandat. Nie wiem, ile teraz jest mandatu, 500 zł czy 700, 1000, nie mam pojęcia. W każdym razie zawsze lepiej taki dokument mieć. Ok, zapraszam na dalszą część filmu. Pokażę Wam, jak ja działam na dachu, jak ja czyszczę komin. Vigo Service TV. Witam Was dzisiaj na moim kanale, witam Was na moim filmie i słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna rzecz. Chciałbym ją poruszyć, dlatego że wskazujecie na ten temat, na ten problem, co mnie bardzo cieszy, bo widzę, że podchodzicie do tych komentarzy naprawdę bardzo serio i dzielicie się swoim doświadczeniem, swoimi radami. Także ja bardzo Państwu dziękuję. Ja zresztą już nabrałem takiego przekonania, że kontakt z Państwem jest naprawdę kontaktem niesamowitym. Ja jestem z niego naprawdę zadowolony. I słuchajcie, dzisiaj o kominie, dlatego że mówicie o tym, pytacie się, jesteście przekonani nawet, duża część z Państwa, że ten brykiet, który produkujemy, będzie zapychał komin, będzie rozwalał komin, będzie szła dymowa. Ja już pokazywałem, że dym właściwie nie leci, że brykiet spala się w taki sposób, że właściwie nie ma spalin. Tylko to jest też nie do końca, bo jakieś tam spaliny są i każdy dzień opałowy, każdy dzień palenia powoduje, że w tym kominie jednak te spaliny pojawiają się codziennie, w związku z tym zawsze coś tam się osadza. I niektórzy powiedzą, aha, mamy Cię, jednak coś wylatuje z komina. No drodzy Państwo, no oczywiście, że wylatuje. Ja nie mówię, że brykiet spala się zupełnie idealnie, tak samo jak paląc drewnem osadza się coś w kominie, tak samo spalając brykiet również. Ale ja dzisiaj chciałem Państwu pokazać, jak zadbać o komin. To jest bardzo ważna rzecz i dlatego postanowiłem, że dzisiejszy film będzie właśnie o tym. No dobrze, drodzy Państwo, jak zadbać o komin? No trzeba. Ja na dach wchodzę zawsze raz w roku, chociaż słyszałem, chociaż ktoś mi kiedyś tam mówił, zresztą Państwo będziecie wiedzieć na pewno lepiej, podobno trzeba robić to 2 razy do roku. Ja robię zawsze to, zawsze przed sezonem grzewczym, czyli tam powiedzmy w październiku, nieraz w połowie września, to zależy. I wchodzę i czyszczę swój komin, sprawdzam jak wygląda, sprawdzam czy coś tutaj się nie dzieje. Ten komin jest moim kominem z mojego poziomu, to jest komin z kondygnacji dolnej, on od pewnego czasu nie jest w ogóle używany, ja używam go non-stop, dlatego tak jak wiecie dobrze, ja uwielbiam kominek, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez kominka, bez otwartego ognia w domu, dlatego zawsze staram się, żeby ten komin był sprawny i czysty. Drodzy Państwo,
Pewnie wśród Was są tacy, którzy robią tak samo jak ja. Raz do roku wchodzą na komin, ale słyszałem też, bo potwierdza się to, jeśli chodzi o moich znajomych, że nie robią tego w ogóle, nie sprawdzają stanu swojego komina. Wydaje mi się, drodzy Państwo, że jest to niedopuszczalne. Jednak każdy powinien ten komin mieć pod kontrolą i powinien go regularnie czyścić. I najważniejsza rzecz, i naprawdę najważniejsza rzecz, ja to robię sam, osobiście. Ale drodzy Państwo, najlepiej, najbardziej profesjonalnie, najdokładniej zrobi to kominiarz, firma kominiarska. I dlatego uważam, że jeżeli jesteście Państwo w stanie skontaktować się z kominiarzem w Waszym otoczeniu gdzieś mieszka, albo po prostu macie jakiś namiar na kominiarza, to lepiej zlećcie to firmie kominiarskiej. Oni to zrobią najlepiej. A ja robię to sam. I co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować taką szczotkę, i będziemy tam jakieś akcesoria potrzebować. Zaraz Wam pokażę, co do czego służy. No to co? Zaczynamy szybko, raz, dwa, żeby za długo tutaj się na tym dachu nie męczyć, nie plątać. Jedziemy. No dobrze, to już Wam pokazuję, od czego zaczynamy. Rękawiczki, bo komin to zawsze komin. Zawsze człowiek się pobrudzi, choćby nie wiem co. Ściągamy tą czapkę tak zwanego strażaka, czyli tą część ruchomą, która jest na kominie. Zawsze sprawdzam, w jakim jest stanie. Zawsze będzie trochę brudna. Nie widziałem jeszcze komina, choćby paliło się najcudowniejszym opałem. Nigdy nie widziałem komina, który będzie idealnie czyściutki. Zawsze będzie coś brudnego. Wykorzystuję taki specjalny preparat do kominków. Trochę go czyszczę z grubsza, pryskam i odstawiam na chwilę, żeby maksymalnie się to wszystko tutaj rozpuściło. Z zewnątrz też robię dlatego, żeby komin wyglądał pięknie, lśniąco i żeby sąsiedzi, to wszystko się robi dla sąsiadów też, wiecie, bo żeby sąsiedzi widzieli, że ten komin jest błyszczący, bo jeśli zobaczą, że on nie jest błyszczący, to już sobie pomyślą, aha, coś tam wyrzuca, co nie powinien wrzucać. Dobra, i to sobie zostaje generalnie i rozpuszcza się. Teraz bierzemy szczotkę i wkładamy do komina. Nie za mocno, bo w pewnym momencie dojdziecie Państwo do tej klapki, która się otwiera i zamyka w kominie, żeby jej nie uszkodzić. Mału. Jesteśmy już na samym końcu. Ta szczotka bardzo mocno idzie po tych ściankach. Ona jest minimalnie większa niż średnica tego otworu kominowego, więc mamy gwarancję, że wszystko jest wyczyszczone. I wyciągamy. I teraz zobaczcie Państwo, ta końcówka. I czy coś wielce wyleciało z tego komina? Nic, nie wyleciała żadna chmara pyłu i tak dalej. Komin opalany drewnem, komin opalany dobrym brykietem nie powoduje żadnych wielkich, znaczy jak mam to powiedzieć, komin nie zapycha się, jeśli palimy dobrym drewnem, jeśli palimy brykietem. Brykiet w żaden sposób, ja to widzę z własnego doświadczenia, Państwo, nie wiem dlaczego tak twierdzicie, że tak nie jest, ale ja widzę z mojego doświadczenia, że brykiet w ogóle nie szkodzi temu kominowi w żaden sposób, nie osadza się, nie zapycha się. Dlatego ja jestem zadowolony z brykietu i na pewno będę brykiet robił. Dobra, mamy to wyczyszczone, jedziemy dalej. Tu Państwu pokażę jeszcze, jak to wygląda w środku. Wygląda, zobaczcie, właśnie tak. Widzicie, jak ta szczotka szła po tych ściankach? Komin jest ładnie wyczyszczony. Oczywiście będziemy musieli wybrać jeszcze to, co spadło do kominka, bo tam troszkę na pewno spadło. Bo mogą się takie pytania pojawić. Gdybyście chcieli wiedzieć, co ja używam do czyszczenia, to ja używam jakiś taki środek, nie wiem, nikt mi nie płaci za reklamowanie, ale po prostu chciałbym się z Wami podzielić. Tym bardzo ładnie wyczyścicie zarówno szybę od kominka, jak i właśnie komin. Zobaczcie, wystarczy, że popryskamy trochę i zaraz naprawdę wszystko spływa. Już widzę, jak będą ci wszyscy przeciwnicy mówiąc, ale syf z Twojego komina wylatuje, ale syf, trujesz wszystkich. Drodzy Państwo, tak wyglądają wszystkie kominy. Wszystkie używane kominy, bo te, które są nieużywane, to wiadomo, że wyglądają o wiele lepiej.
Dobrze, i teraz, drodzy Państwo, zaraz Wam powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zaraz to wytrzemy wszystko ładnie, żeby to wyglądało. Zresztą to sobie i tak spływa. Ciężkie jest dojście trochę z wyczyszczeniem, ale jakoś sobie tam poradzę. Zresztą to nie musi być idealne. Wiecie, o co tu chodzi w tym czyszczeniu jeszcze? Ja Wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jak tutaj się gromadzi się jakiś osad i Państwo tego nie wyczyścicie, to ta czapa, ten strażak, on się robi coraz cięższy. I wtedy już tak ładnie nie działa na wietrze, nie ustawia się tak jak powinien i po prostu może spowodować zagrożenie, bo jeżeli się nieprawidłowo ustawi względem wiatru, to spowoduje, że wiatr wleci właśnie do komina i będziecie mieć cofkę w kominku, a to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Dobra, wycieramy to i zaraz Wam pokażę, co ja tu zrobię i dlaczego wtargałem tu palnik. Zobaczcie. Tu jest palnik i zaraz Wam pokażę. To jest po prostu taka konstrukcja tego kominiarza. To jest taka konstrukcja tego strażaka. A zobaczcie, jak wygląda ten strażak. Ten strażak to jest na tulejce. Nie ma tu żadnego łożyska, jest tulejka. Nic się z tym strażakiem nie dzieje. Nic. To jest najlepsze rozwiązanie. Ja tak uważam. Może Państwo macie inne zdanie, ale na tulejce jest najlepsze. Na łożysku wydawałoby się, że powinien być lepszy, a jednak nie. Dobra, czyścimy i zaraz Wam pokażę, po co mi jest potrzebny palnik. Drodzy Państwo, przez długi czas użytkowania nabrałem przekonania, że to rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Może ktoś z Państwa ma inne zdanie. Ja oczywiście szanuję zdanie innych. Tu jest jakaś tulejka, nie tulejka, tylko jakieś łożysko, które z powodu użytkowania i jakiegoś tam zanieczyszczenia co jakiś czas zaciera się, że ten strażak nie kręci się tak, jak powinien się kręcić. I tak jak mówiłem, że wystarczy na przykład wziąć tego, podnieść, nasmarować i jest wszystko w porządku, tak tu jest problem. I problem jest właśnie z tą częścią tutaj i z tym. Ten smar jakby po roku, po 2, po 3 latach użytkowania zrobił się chyba w środku jakiś twardy i nie działa tak, jak powinien działać. I pokażę Wam, co ja w takim przypadku robię. I kiedyś pokazał mi to taki stary majster kominiarski, takiej hurtowni kominiarskiej. Ja sam na to nie wpadłem. Rozgrzewam, włączam palnik, o widzicie, i rozgrzewam to miejsce. Kiedyś próbowałem robić to opalarką, ale opalarką nic nie dawało, za niska temperatura. I tak sobie grzeje to miejsce i ten smar, który tam jest, on zmienia swoją konsystencję, rozpuszcza się i powoduje, że znowu się chyba osadza na tym łożysku prawidłowo i wszystko działa. I zobaczcie, już w tej chwili strażak jakby sam się rusza pod wpływem krzywego zamocowania. Zobaczcie, wystarczy, że przed chwilą nic się nie ruszał, a w tej chwili robi się bardzo, bardzo taki czuły na lekkie podmuchy. Oczywiście ja tak to chwilę będę robił. Trzeba trochę tym pokręcić i będzie ok. Tu też to miejsce. Wypalam jakieś tu nieczystości, które są. I tak jeszcze chwilę. Słuchajcie, widzimy się za chwilkę, dobrze? I jak tak grzejecie to miejsce, to co jakiś czas zróbcie, żeby to trochę się tak poruszało. O, zobaczcie, jak pięknie chodzi w tym momencie. Dobra, i jeszcze troszkę. Wystarczy. Jest ok. Zobaczcie, jaki trudny do zatrzymania. I teraz będzie reagował na wszystkie podmuchy wiatru, nawet najmniejszego. Będzie się ustawiał. Przed chwileczką, jakbym puścił go w taki ten ruch, to by się obrócił może 2 razy. A w tej chwili zobaczcie. Ja tak robię. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Pewnie znajdą się osoby, które
powiedzą, że to jest zły sposób, że powinienem już wymienić tego strażaka. Myślę, że on jeszcze wytrzyma z parę lat. Ok. No dobrze. Mamy już ładnie wytarte. Ręcznik brudny jak święta ziemia. No ale tak to jest z kominem. Zawsze jest to jakieś zabrudzenie, powycierany. Ładnie będzie wyglądał, pięknie. Jak sąsiad spojrzy z okna, powie: no, sąsiad Vigo ma czysty komin, dba o środowisko. No oczywiście, że dba, bo Vigo pali albo drewnem, albo brykietem. W związku z tym dba o środowisko. No dobrze. Ok, to wszystko. Koniec z kominem. Komin w dobrym stanie, nic się nie dzieje. Trochę go tu jeszcze powycieram, żeby pięknie wyglądał. Żeby błyszczał na słoneczku. O. I bezpiecznie możemy przystąpić do nowego sezonu grzewczego. Jeszcze raz Państwa bardzo proszę, jeśli używacie komin, jeśli macie piece na paliwo stałopalne, naprawdę dbajcie o własne kominy, to jest Wasze bezpieczeństwo i jeżeli możecie, to skorzystajcie jednak z usług kominiarza, firmy kominiarskiej, oni to zrobią najlepiej. A jeśli nie, to wydaje mi się, że takie zabiegi, jak ja Wam tutaj pokazałem, na pewno są lepsze niż nierobienie niczego. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że wchodzicie, czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam, Vigo Service TV, żegnam z mojego dachu